Zapraszam na drugi i ostatni odcinek z Wiednia. Dzisiaj zobaczycie dwa jarmarki. Pierwszy, który widzicie teraz, to wioska bożonarodzeniowa, znajdująca się wokół katedry świętego Szczepana. Nie jest tak duży jak ten, który zobaczycie później, ale za to oferuje bardzo dużo lokalnych wyrobów oraz najwyższej jakości produkty z Austrii. Generalnie i tak największa kolejka, jaką tu zobaczyliśmy, była do ponczu i o dziwo był dosyć smaczny. Jeżeli chodzi o stoiska, to chyba naliczyliśmy około 40, z czego kilka oferowało bardzo podobne produkty. Za plus można tu dodać, że wszystkie stoiska są rozmieszczone tak, że ciężko jakieś pominąć i możecie dosyć szybko znaleźć to, co Was najbardziej interesuje. Osobiście poza ponczem i czymś do jedzenia nic tu innego nie kupiliśmy. Przeszliśmy wszystko wokół kilka razy, ale większość wyrobów jest bardzo specyficzna i raczej nie wpadło w nasze gusta. Natomiast jak ktoś lubi bardzo takie świąteczne drobiazgi, to na pewno znajdzie coś dla siebie. Do przejścia wokół, wypicia czegoś i pobuszowania w pamiątkach myślę, że godzina czasu Wam całkowicie wystarczy. Oczywiście najwięcej czasu zajmuje stanie w kolejce po poncz. Z tego co wyczytałem, ten jarmark poświęcony jest głównie refleksji i tradycji. Lokalna sztuka i rzemiosło, ciekawe pomysły na prezenty i szeroka gama tradycyjnych przysmaków sprawiają, że ten jarmark bożonarodzeniowy jest jednym z najpopularniejszych w Wiedniu. Mikołaje na skuterach. Nie. Jak widzicie, nawet Mikołaj się złapał w kamerę. U nas często jeżdżą takie parady mikołajowe, zbierające na cele charytatywne. Tu niestety nie zrozumiałem, o co chodzi, ale patrząc na rozmach, pewnie będzie to zbliżona forma. Jak ktoś z Was wie coś więcej, to śmiało poprawcie mnie. Są Mikołaje, są elfy, tylko jakoś śniegu brak. Osobiście, jak już wspominałem, to jest mój pierwszy świąteczny jarmark. I ciężko mi coś porównywać, ale na pewno przyjemniej chodzi się po takich miejscach w tym świątecznym czasie, kiedy wokół jest biały puch. I co najważniejsze, szkoda, że nie słyszę nigdzie żadnych kolęd. I tu niestety popsuję Wam niespodziankę, na drugim jarmarku również ani jednej kolędy nie słyszałem, co wydało mi się bardzo dziwne. Nie wiem, czy w Polsce na jarmarkach bożonarodzeniowych również żadna muzyka świąteczna nie leci, czy tylko tutaj mają jakiś zakaz albo coś. Może w zły dzień trafiliśmy, kiedy nie puszczają żadnej muzyki. Według mnie muzyka świąteczna to podstawa podczas takich eventów. Za pół godziny idziemy na jarmark świąteczny. Teoretycznie już na jednym jesteśmy, ale to nie jest ten główny. Widać fajnie tą katedrę. Widać drabinę? Drabinę. Zobacz, widać drabinę. Widać teraz, drabinę. o, widać drabinę. Drabinę do nieba. My sobie kupiliśmy wino grzane na razie, bo dopiero idziemy na ten główny. Nie widać. Wszystko widać. Wino grzane 4, płaci się 4 euro za wino i w dodatku jeszcze płacisz 4 euro za kubek.
Jak kubek zwrócisz, to dostajesz 4 euro, jak nie zwrócisz, no to masz kubek. Ach, nie bój się, złodzieja nie zobaczysz. Tak. Złodziej jak cię ma okraść, to ani nie będziesz wiedzieć kiedy. A co jakiś czas lepiej tam kieszeń sprawdź. No. Muszę wam powiedzieć, że bardzo nas ostrzegano o złodziejach, którzy wręcz czekają na okazję. I powiem wam szczerze, że sporo się rozglądałem i nie widziałem niczego podejrzanego. Może bliżej północy, jak już zostają sami weterani, to wygląda to trochę inaczej, ale generalnie podczas całego spaceru, jak i odwiedzania 3 jarmarków, czułem się całkowicie bezpiecznie. Jeżeli uważacie i nie chodzicie sami po jakichś zakamarkach bez żadnych ludzi wokół, to raczej wszystko będzie dobrze. Nie ma co dramatyzować. A z małego doświadczenia zauważyłem, że piloci każdej wycieczki są bardzo wyczuleni i aż za bardzo starają się nas chronić zawczasu. Zdarzyło mi się kiedyś nawet nie wyciągnąć ani razu kamery w pewnym miejscu z powodu takich złotych rad. I do dzisiaj żałuję, bo wątpię, żeby cokolwiek się stało w grupie, a materiału już ponownie nie nagram. Same są ceny, a nie targą się. Nie? Właśnie. Normalne ceny. Znaczy nie normalne, ale A dla Europejczyka w miarę normalne. nie są złe. Zauważyłam, że Jeżeli chodzi o ceny, to większość produktów jest zbliżona do cen w Polsce podczas podobnych wydarzeń. Oczywiście pamiątki można kupić w jakichś sklepach oddalonych od centrum, a jedzenie w jakichś sieciówkach, jak ktoś chce coś zaoszczędzić. Grzańce, świeczki, coś do żarcia, jakieś rogaliki. Także nic specjalnego. Cena grzańca 4 euro. A tak, u nas 10 zł, 12, za tanie się nie kupi. Koniki. Pachnie z konikami. Znowu koniczki. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Katedra Świętego Szczepana, często uznawana za symbol Wiednia, jest jednym z najbardziej znanych zabytków Wiednia i najwyższym kościołem w Austrii. Mierzy 136 metrów i jest jedną z największych świątyń w Europie. Uwaga, zaopatrzcie się w dobry sprzęt do kamerowania w ciemnych pomieszczeniach, przyjeżdżając tu wieczorem. Ja mój materiał już rozjaśniłem ile się dało i mam nadzieję, że cokolwiek widzicie, bo było tu naprawdę mega ciemno. Katedra znana jest z licznych przedstawień w dziejach malarstwa i grafiki. Jest również jedną z najstarszych świątyń w stolicy Austrii. Zbudowana została w latach od 1230 do 1263 w stylu późnoromańskim, a następnie ją rozbudowywano od XIV do początku XVI wieku. Wówczas to katedra otrzymała obecną gotycką formę. Jej całkowita długość wynosi 107 metrów, zaś szerokość 34 metry. Ponad dachami katedry wznoszą się 4 wieże. Zachodnią fasadę katedry flankują dwie oktagonalne, wysokie na 65 metrów wieże.
Spośród 22 dzwonów zawieszonych w wieżach najsławniejszy jest zawieszony w wieży północnej Pummerin. Do wnętrza świątyni prowadzi kilka wejść, z których najbardziej znane są późnoromańska brama olbrzymów oraz bramy biskupia i śpiewaków z bogatą gotycką dekoracją rzeźbiarską. Ostatnią z nich zdobią figury jednego z głównych fundatorów katedry Rudolfa IV i jego małżonki. Świątynia kryje liczne dzieła sztuki gotyckiej oraz barokowej, m.in. gotycki ołtarz, monumentalny grobowiec Fryderyka III, późnogotycką kazalnicę oraz kilkanaście barokowych ołtarzy, w tym główny z obrazem przedstawiającym męczeńską śmierć świętego Szczepana, pierwszego męczennika w dziejach chrześcijaństwa. W podziemiach znajdują się groby książąt z austriackiej linii Habsburgów i ważnych osobistości Austrii. Jest to ważny ośrodek kultu maryjnego. W południowej nawie znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej z Puc. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. W końcu lecimy na główny jarmark świąteczny. Z tego co czytałem, to już od połowy listopada do Bożego Narodzenia najpiękniejsze wiedeńskie place przemienia się co roku w piękne jarmarki bożonarodzeniowe. W powietrzu unosi się wtedy zapach świątecznych wypieków i gorącego ponczu. Całe miasto i ulice handlowe są udekorowane świątecznymi lampkami. Widzicie to drzewo z sercami? Tam właśnie zmierzamy. O, to jak ładnie. Wiedeń słynie z jednych z najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych na świecie. Jarmark bożonarodzeniowy przed ratuszem miejskim to jeden z największych i najbardziej malowniczych jarmarków w Wiedniu. Od prawie 50 lat wiedeński jarmark bożonarodzeniowy co roku rozświetla plac przed ratuszem. Ceny 4, 3, 4,5 euro, 4, 4,5, 3, no tak jak w każdym innym państwie z Europy. No, budki jakieś po 10-15 euro. No już mamy kupione, no ale też za tyle płaciliśmy, 10-15. Kule za 10 też tyle płaciliśmy. Straganiarze po raz pierwszy otworzyli tu swoje świąteczne drewniane chaty w 1975 roku. Tu jest ten poncz. Sylwia szuka ponczu. Co jakąś budkę czujemy taki smród, że normalnie wali tak, jak najgorszym żulem żulowania. I za bardzo, i to tak przy tych kanapkach tak śmierdzi, nie? Tam albo ser dają, albo jakieś mięso stare, bo normalnie wali jak total żul. Na jarmarkach można znaleźć piękne rękodzieło, takie jak drewniane zabawki, ceramiczne ozdoby, świeczniki i wiele innych. To idealne miejsca, by znaleźć wyjątkowe prezenty świąteczne. No i tak jak ja zawsze mówię, że jak ktoś jedzie do zagranicznego kraju, to musi przeliczać 1 do 1. Czyli jak poncz kosztuje 4 euro, to tak jakby 4 zł, bo inaczej się nie napije ani nie naje. Wiedeńskie jarmarki słyną również z tradycyjnych austriackich potraw, takich jak pieczone kiełbaski, kasztany, pierniki czy grzane wino. To doskonała okazja, aby spróbować lokalnych specjałów. The pain makes it real. I don't wanna feel. I just wanna kill the bad thoughts and steal a good
private hill, and it gives me chills. A nice road it feels. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? Już wyjście. Jeszcze tak ludzie miotają. Czym więcej ludzi, to tak bardziej się to wszystko miota. Ludzie nie wiedzą, gdzie iść, prawo, lewo. Ja to strasznie nie lubię takich właśnie natłoków. Na jarmarkach bożonarodzeniowych często organizowane są również różnorodne występy artystyczne, koncerty, pokazy świetlne i inne atrakcje. Tu widzieliście właśnie specjalnie udekorowane i oświetlone ogrody. Słodkości, poncze, zaś poncz i zaś największa kolejka, a jesteśmy zaś od innej strony. Nie? Śliwowica gdzie? Ty, rzeczywiście, Śliwowica pisze. Jarmarki bożonarodzeniowe w Wiedniu mają długą historię. Tradycja sięga średniowiecza, kiedy to w 1296 roku Albrecht I nadał mieszkańcom Wiednia przywilej organizowania jarmarku grudniowego. Taki domek piernika. Dzięki wycieczkom typu ekspres organizowanym przez biura podróży będziecie mogli poczuć magię świąt w stolicy Austrii i wrócić do domu tego samego dnia. Oczywiście dla tych, co wolą na dłużej zanurzyć się w świątecznej atmosferze czy zobaczyć więcej lokalizacji, to polecam wybrać się tu we własnym zakresie na jakiś weekend. Żeby wykorzystać jak najlepiej czas, to warto wcześniej sobie zrobić listę atrakcji, które koniecznie chcecie zobaczyć, aby nie robić niepotrzebnie dodatkowych kilometrów. I'm never gonna look back, 'cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, 'cause that's what it takes. Tak, próbuję dojść do tego drzewa z sercami. Jak na krupówkach. Jak na krupówkach, nie? Ty, no osypki brakuje, państwo na osypki. No, w końcu weszliśmy do tego lasku. I no nie godaj, że tu zaś trzeba pokazywać. Czy ktoś z Was wie, jaki jest symbol tego jarmarku? Już odpowiadam, jest to słynne sercowe drzewo. Tak, to samo, które widzieliście wcześniej po prawej stronie od głównego wejścia. To wejdziemy z powrotem. No, tu jest ładnie. O, jak ładnie widać te drzewo. Serca są symbolem miłości, do której wszyscy wracamy w okresie czasu Bożego Narodzenia. Jarmarki zarówno dla turystów, jak i wiedeńczyków są miejscem nie tylko na zrobienie zakupów, ale także na leniwe spacery pomiędzy kolorowymi straganami. Nie? O, jak ładnie widać, patrzcie. Takie drzewo i wszędzie są te lampiony, to jest lampiony w kształcie serca. Wiesz, jak ten hop się musiał przejść ze strachu, żeby to mieć. Warto zabrać ze sobą jakiegoś powerbanka albo wymienne baterie, żeby nic Wam nie umkło. Swoją drogą tu pierwszy raz zauważyłem, że GoPro nie radzi sobie nie tylko podczas mocnych upałów, ale także przy niższych temperaturach. No idziemy na wprost, przejdziemy się koło tej budki i przejdziemy w lewo. Na szczególnie dobrą zabawę mogą liczyć tu dzieci. Dla nich przewidziano takie zajęcia jak pieczenie ciastek czy przygotowywanie ozdób prezentowanych pod choinkę w hali ludowej. Mogą tam one również spotkać Christkindl, postać aniołka, z którym każdy maluch może porozmawiać czy też posłuchać opowiadanych przez niego historii świątecznych, albo zdradzić mu, czego sobie życzy pod choinkę. Przeszliśmy już całe. No to już do domu. Teraz na jarmark. Idziemy. Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'm
past. I'll never forget what it's like to be in. Na chętnych czekają też przyjażdżki z zaprzęgami reniferów, diabelski młyn czy zabytkowa karuzela. Podobno jest również gdzieś lodowisko, ale ani reniferów, ani lodowiska nie widziałem. Chyba że to jeszcze za wczesny okres na te atrakcje. Co? A gdzie takie uwaje? Tu jest falafel, panini, też coś do żarcia. Słodkości. Pełną listę wszystkich jarmarków każdego roku znajdziecie na stronie informacji Wiednia. Z tego co widziałem jest ich około 10, ale pewnie ta lista jest ruchoma. U mnie zobaczyć możecie jedynie 3, z czego pierwszy z wcześniejszego odcinka był kręcony za dnia i tylko przez chwilę. Jak już widzicie, bardzo różni się od tych z dzisiejszego odcinka. Jak wspominałem już wcześniej, koniecznie do pełnego korzystania z takich jarmarków jest potrzebna odpowiednia pora dnia, a więc zdecydowanie przyjemniej jest wieczorem oraz przydałby się śnieg. Niestety mimo zimnej temperatury śniegu nie zobaczyliśmy, no ale to nie jest coś, na co macie wpływ. 'Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest. Co to tu robią? Ziemniaków coś. Placki ziemniaczane czy coś. Placki ziemniaczane z czymś. Poza pączami i grzanymi winami, których jest naprawdę spory wybór, ponieważ występują przeróżne smaki i mieszanki alkoholowe czy wersje bezalkoholowe dla dzieci, warto wybrać się na stoisko z pieczonymi kiełbaskami, które są tu wręcz wyśmienite. Ze słodkości jakoś nie skorzystaliśmy, więc tu jedynie mogę dodać, że jest ich tu cała masa, co kto lubi. Jak widzicie, czasu dostaliśmy dosyć sporo. To zdecydowanie nie moje klimaty, jeżeli chodzi o ilość ludzi. Ja to lubię jak jest kilka osób, kilkadziesiąt, nie? Mówię, że to nie nasze klimaty, jak jest tyle ludzi. Jest za duży ścisk, jak jest za duży ścisk, to później ani się nic nie kupi, bo nie idzie się skupić na czymś. Idziesz cały czas, ja? No, próbuję. Właśnie mówię, że czym więcej ludzi, to tym dłużej zajmuje przejście z punktu A do punktu B, samo przejście. A później chcesz się cofnąć, sobie coś kupić, to już w ogóle. To jest takie, wiesz, idziesz i kupujesz tu i teraz. Jak ci powiem, nigdzie tej kiełbasy nie widziałem. Mimo wszystko to jeszcze nie widziałem. No tu widzę, ale surowe czy coś, a nie. Precle. No i ceny 4,50 za precla. No tak jak w Polsce. Z ciekawostek dodam, że nigdzie indziej w Unii Europejskiej nie ma więcej jarmarków bożonarodzeniowych niż w Wiedniu. W 2022 roku aż 3 miliony osób odwiedziło i bawiło się podczas świątecznych jarmarków w stolicy. Jest to niewątpliwie sporo. Czy warto? To już kwestia indywidualna. Mi się podobało. Ja, Damian by był zadowolony z takiej komentarz. Generalnie zaczynamy się już pałętać, bo została chwila do odjazdu i nie chcemy się gdzieś dalej rozejść, bo jak widzicie czasem poruszanie się tutaj do przodu idzie bardzo powoli. Jeżeli ktoś z Was wie, jaką fajną atrakcję pominąłem, a było warto ją zobaczyć, to proszę podzielcie się tym w komentarzu, bo być może jeszcze tu wrócę za kilka lat.
kakao. Sery. Co to są sery? Takie Tak. O, jest twój wóz. Nie wiem, czy wy też to zauważyliście, ale praktycznie nie widzę tu żadnej policji. Co chyba jest plusem, bo to może znaczyć, że na ogół jest tu dosyć spokojnie. A to jest chyba ważne, kiedy wybieramy się do tego typu miejsca razem z dziećmi, których jak widzieliście nie brakuje. Właśnie to jest tu najgorsze, jak tu ludzie stoją na 3/4 alejki, żeby coś kupić. To jest wszystko są kolejki, tak. Wszystko to są kolejki do tych straganów, a tu tylko przechodzą ludzie. Osobiście raczej z dzieckiem nie wybrałbym się wieczorną porą w takie miejsce, gdzie naprawdę łatwo się stracić. Tu zdecydowanie lepszą opcją jest przyjście za dnia, kiedy jest luźniej, nie ma pijanych osób i macie dziecko cały czas w zasięgu wzroku. Ale to też tylko moje zdanie, bo pewnie nie jeden rodzic poradzi sobie w takim miejscu doskonale, o każdej porze dnia i roku. Wiesz, no nie idzie, no bo facet stoi z wózkiem na pół drogi, nie idzie. No. Ja myślę tak, już się będziemy zbierać w tamtą stronę. Co, podobało się na tym? Odpuśćcie, czy co to jest jarmarku? Jakby nie tyle ludzi, to Nie by tak tyle ludzi. człowiek jeszcze tak usiadł, coś bardziej patrzał, coś czy zjadł. Mam plecak otwarty, zobacz, czy mam plecak otwarty. Trochę więcej ludzi. No jest ładnie, jest klimatycznie, tylko jest masa ludzi. No i brakuje takiego miejsca rzeczywiście żeby usiąść, tylko tak wszystko po prostu ludzie stoją, kupują, w biegu, przed sklepem, tak jak mówię. Alejka ma 5 metrów, z czego metr to jest do przejścia, a 4 metry ludzie stoją przed czymś, żeby coś kupić. Jeżeli znacie i polecacie jakieś przepiękne, równie wielkie jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce, to proszę dajcie znać w komentarzach, bo nie ukrywam, że z chęcią wpadłbym na jakiś równie wielki w naszym kraju, chociażby dla samego porównania. Z tego co widziałem w internetach, to chyba we Wrocławiu jest dosyć ładny co roku, ale czekam na propozycje jak coś. Bo to są toalety wszystko. To wszystko to są kible, dlatego to tak wali co jakiś czas. Wręcz ciężko opisać ten zapach, jest po prostu okropny. O, jak Zakopany mówię. 39 euro, no. Nie byłbym sobą, gdybym trochę nie ponarzekał, a więc muszę to powiedzieć, że strasznie brakowało mi tu przestrzeni, gdzie człowiek może sobie po prostu usiąść, nawet z ponczem czy jedzeniem i się zrelaksować. Praktycznie ciągle jesteśmy w ciągłym ruchu, bo ktoś też chce przejść czy skorzystać z danej przestrzeni, ale to oczywiście coś, co mi przeszkadza, a dla Was może być bez znaczenia. Kończymy tą imprezę. Bardzo zimno, ale bardzo fajnie. Dużo my zwiedzili. Tak o dziwo bardzo dużo zwiedziliśmy. Nawet bym nie pomyślał, że za paręset złotych można naprawdę Wiednia masa. Tyle zabytków, tyle tych budynków, wszystkiego. Jeszcze jarmark. Jeszcze z tej Sisi pałac, co my widzieli. Jeszcze koło tam jest, diabelski młyn. Tam jest za tym balonem. O, teraz widać. Idziemy. No i co, dzisiejszy dzień już mija ku końcowi. Pozwiedzaliśmy, pozaglądaliśmy. Wiedeń bardzo miło nas przywitał.
Nikt nas nie oszukał jeszcze, nikt nas nie okradł na niczym. Ceny przyzwoite. Dość spoko jest. Czy mi się zdaje, czy on sobie wziął, ugryzł i wciepł to z powrotem na grilla? Nie wiem, nie oglądam. No i czekamy sobie teraz na busa. Co do cen też są spoko. Pałac się podobał, nie? Pałac był bardzo fajny. Pałac był fajny. Później objazd po mieście też było fajne. Ja myślałem, że to tylko tak urywkiem przeskoczymy, przejedziemy w 5 minut, a tu naprawdę tam jeździliśmy z 2 godziny, nie? No nie, 2 godziny przesadzam, ale z godziny jeździliśmy. Później kolejną godzinę jeszcze chodziliśmy. Jeszcze czas wolny. Jeszcze na wszystko można było wejść. Także bardzo fajnie. Fajne budynki, tak żeby naprawdę tutaj sobie pozwiedzać ten Wiedeń, to chyba by trzeba było przyjechać gdzieś naprawdę tak na tydzień, dziennie w jakieś miejsce połazić czy coś, bo jest tu naprawdę tyle atrakcji, tyle budynków do zwiedzania, to się normalnie to już we Włoszech co byliśmy i Włochy jak na razie takie najlepsze budynki miały, no to Włochy się przy tym co tu dzisiaj widzieliśmy, no to normalnie się straciły, nie? No, Że bardzo fajnie. ale jak to tam mówiła, że to jest najbogatszy Austria kraj europejski jak na razie. A to tak mogła powiedzieć, jak czy tak jest. Dobra, kończymy tą imprezę, bo już też jesteśmy zmarznięci. Podobno jest to najtańsza komunikacja, co najmniej według nich w Europie. Do zobaczenia w kolejnej serii, tym razem ze Skandynawii. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję.